Dzień dobry. Cześć. Dzisiejszy dzień postanowiliśmy spędzić ponownie aktywnie, tylko że tym razem wybieramy się na Słowację, na stok narciarski Bachletka i mamy piękną, pełną zimę. Zaraz Wam pokażę. Jest naprawdę mnóstwo śniegu, ale również droga jest po prostu tragiczna, jest bardzo ślisko. W ogóle nie jest to ani odśnieżone, ani posypane, więc czeka nas ciężka przeprawa. Z Zakopanego do Bachletki mamy jakieś 35 km. Pokazywało nam 40 minut jazdy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zbliżamy się powoli do celu. Tutaj już są pierwsze parkingi, ale my chyba jedziemy na ten ostatni, spróbujemy najbliżej dojechać. Zobaczymy, jak tam dalej to wygląda. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. O, tu parking dla autobusów za dzień kosztuje 10 euro, a my tu będziemy stać w kolejce, bo jest parę autek przed nami. I tutaj parking kosztuje 5 euro za cały dzień. Kolejka już jeździ, jest otwarta od godziny 9. My mamy autko tutaj zaparkowane z przodu, z prawej strony, ponieważ jesteśmy dłużsi, więc nas Pan tutaj ustawił. My już z całym sprzętem teraz ruszamy na kolejkę. Idziemy najpierw do kas biletowych, żeby kupić właśnie kartę na cały dzień. Także zaraz Wam pokażemy, jakie są ceny i jak to wygląda. Od parkingu kierujemy się zejściem w dół, ale trzeba bardzo uważać, bo jest bardzo ślisko tutaj i idzie się troszeczkę niewygodnie. Mapa tras, prawie wszystkie otwarte, prawie 6 tras zamkniętych, wszystkie reszta otwarte. Znajdujemy się dokładnie tutaj, w tym miejscu. Ruszamy na górę, tam są jakieś knajpki, restauracje oraz super widoki z korony drzew, które może później skorzystamy. Anetka sobie tutaj będzie zjeżdżała chyba trasą numer 1, zaraz przy gondoli, a ja spróbuję sobie sprawdzić wszystkie trasy. No, warunki, jak widać, idealne, słoneczko świeci, mrozik minus 10, super jest. Jutro ma być pogorszenie warunków, więc zobaczymy, jak to będzie. Anetka właśnie kupuje bilety i ruszamy. A co do cen? Właśnie, co do cen. Ceny mamy następujące. Jeden dzień. Jest sezon wysoki. Tutaj 45 euro. No to tak to wygląda. Zobaczcie sobie, jakbyś chciał skorzystać. Tak, za całość zapłaciliśmy 94 euro za cały dzień za 2 osoby. W tym oczywiście jest też kaucja za tą kartę. A my teraz ruszamy na górę. Tutaj mamy kolejkę gondolową i za każdym razem właśnie musimy tutaj zdjąć swoje narty, włożyć je obok i dopiero wtedy wsiadać do środeczka i pojedziemy na górę. Kochanie, proszę moje. Zbliżamy się do górnej stacji. Już widać po lewej stronie właśnie ścieżkę w koronie drzew. No i tutaj mamy zjazd, który się zaczyna z tej strony. Przy górnej stacji kolejki, tutaj właśnie jak wysiądziemy, mamy takie piękne widoczki, w ogóle całe pasmo górskie widać. Tam na dole widzimy wejście do ścieżki w drzewach, a tutaj właśnie jest cała wieża. Na pewno na nią pójdziemy, pokażemy Wam, jak to wygląda. Bartek już na mnie czeka, zaraz będziemy zjeżdżać numerem 1, ponieważ jest najłatwiejszy. A tu przed nami jest cała tablica informacyjna, gdzie powinniśmy się udać właśnie i na który zjazd. 1 jest tutaj w dół od razu, tak samo jak 8, to są najłatwiejsze, bo one zaznaczone na niebiesko. Na wprost mamy kolejne. Dobra, a my ruszamy.
kilku godzinach zjazdów postanowiliśmy troszeczkę zmienić plany. Bartek dalej jeździ, a ja Wam pokażę, jak wygląda właśnie ta ścieżka w chmurach tutaj. Tuż obok górnej stacji kolejki schodzimy sobie w dół po schodkach i tam kierujemy się do kasy biletowej. Po drodze mijamy restaurację, może później do niej zajrzymy. Jest tu bardzo dużo osób, mamy piękne widoki tutaj z tarasu od restauracji, ale my idziemy na dół. Mamy tutaj menu właśnie z tej restauracji i co my tu mamy? Sałatka 3,40, kapuśniak 4,20, oczywiście tu jest również w języku polskim podane wszystko. Pierogi z bryndzą 9,90, ceny oczywiście są w euro. Mamy łososia grillowanego za 15,20, także pewnie tutaj później przyjdziemy, jak już wrócę z góry. No i oczywiście mój chłop musi tu dojechać. Jemu narty nigdy się nie nudzą, a my na koniec dojdziemy tam na tą wieżę. Dzisiaj mamy rewelacyjną pogodę, zjeżdża się fantastycznie dzisiaj na nartach, cały czas świeci nam słoneczko. Jak przyjechaliśmy było minus 11, ale dzięki temu, że jest słońce, w ogóle ta temperatura nie jest odczuwalna. No i tutaj mamy taki mały plac zabaw dla dzieci. Już na wstępie widzimy, że jest zakaz latania dronami tutaj. Nie można wchodzić z jedzeniem, z nartami, w butach narciarskich, ani ze zwierzakami. A tu jest cały plan, całe przejście wokół. No i na koniec właśnie wieża widokowa i zejście przy gondolach. Dobra, idziemy kupić bileciki. Za wejście tutaj zapłaciłam 15 euro za bilet normalny. I tutaj mamy wszelkie informacje w liczbach, oczywiście po polsku również. I mamy tak, ścieżka w koronach drzew była otwarta w 2017 roku, jej budowa trwała 3 miesiące, a długość ścieżki wraz z wieżą to 1234 metry. A wieża widokowa ma wysokość 32 metrów. Dzisiaj jest taki dzień, że w ogóle nie ma tutaj ludzi, jest bardzo mało osób, więc naprawdę można sobie tutaj swobodnie spacerować. Tutaj po drugiej stronie właśnie widzimy tą ścieżkę dalej. Jest to jedna z głównych atrakcji w tym miejscu. Po drodze mamy różne tabliczki, które nas zachęcają, żeby sobie poczytać i czegoś się dowiedzieć. Aktualnie 3 razy w tygodniu to miejsce jest oświetlane tymi światełkami, które są tutaj zamontowane pod barierką. Nie wiem, czy je widać. Tutaj mamy taki mały tarasik. O, coś dla chętnych, bardziej odważnych. Jest to bardzo śliskie. Tak to wygląda. Także mamy takie... Nie jest to zwykły spacer, ale mamy takie również atrakcje po drodze tutaj. Podczas spaceru mamy tutaj właśnie takie punkty widokowe, gdzie możemy się zatrzymać i nacieszyć oczy pięknymi widokami. Dzisiaj jest właśnie idealna pogoda na takie spacerki, naprawdę pięknie wszystko widać. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że jest tu zakaz palenia podczas spaceru. Teraz Wam pokażę z tej strony, jak to wygląda. Jesteśmy tak wysoko i tutaj jest druga część tej ścieżki, a tam z tyłu wieża, więc musimy takie kółeczko zrobić po prostu. Możemy przejść normalnym tutaj przejściem, ewentualnie tędy między drzewami, zaraz Wam pokażę, po czymś takim. Jest to typowa atrakcja dla dzieci, my pójdziemy sobie tutaj normalnie, ale na pewno każdy z najmłodszych bardzo chętnie przeszedłby się tamtą stroną. Jest to dużo ciekawsze dla nich. Jak sami widzicie, na całej trasie nie ma kompletnie nikogo. Tutaj z góry widzimy również stok, który tam jest i z niego się właśnie zjeżdża tutaj od tych kolejek gondolowych. Są to zjazdy czerwone, oznaczone na czerwono na mapie, więc dla takich bardziej zaawansowanych narciarzy. I w sumie Bartek jest po tej stronie cały czas. Są one krótsze, ale bardziej intensywne i strome te zjazdy. A my idziemy dalej przed siebie. Tutaj mamy pokazane, jak wyglądało zalesianie lasu po klęsce żywiołowej w Tatrach, tutaj w 2004 roku, która miała miejsce. Tak to było. Tutaj widoczki. I na całej trasie właśnie spotykamy takie tabliczki. I są tutaj tak, jest ona opisana w języku polskim, angielskim i słowackim. Także możemy sobie tutaj poczytać, czegoś się dowiedzieć, jakichś różnych ciekawostek.
Idziemy dalej, już powoli zbliżamy się do wieży widokowej. W kasie biletowej możemy kupić na dole już bilet na gondolę razem z tą ścieżką widokową, więc jest to na pewno tańsza opcja. My z tego nie korzystaliśmy, ponieważ ja mam kartę, na której wjeżdżam na stok, żeby się dostać, więc po prostu wjechałam sobie już bez nart i tylko przeszłam się tutaj do kasy i na górze jest właśnie ta druga kasa, gdzie można sobie kupić już bilecik tylko i wyłącznie właśnie na to przejście tutaj, na tą ścieżkę. Już jesteśmy bardzo blisko wejścia na górę, ale tutaj widzimy właśnie kolejkę krzesełkową i narciarzy, którzy zjeżdżają. I tak, tutaj możemy iść albo na wieżę widokową w lewo, lub już wyjść z całego tego obiektu. Ale my oczywiście idziemy na górę, musimy zobaczyć, jakie są widoki. Tu już wchodząc na górę odczuwalna temperatura jest troszeczkę inna i powoli zaczynamy odczuwać wiatr. Niestety, ale tu jest zdecydowanie zimniej, a przed nami jeszcze wiele metrów podejść. Zaraz Wam pokażę. Tutaj w środku znajduje się zjeżdżalnia. Sprawdzimy na górze, czy jest aktywna, czy jest dostępna w ogóle, czy działa. Ale idziemy dalej. A tam jest Bartek. Na kamerze go nie będzie widać, ale ja go stąd widzę i właśnie zmienia sobie stok z jednego na drugi. Także ja mu życzę miłej zabawy, dołączę do niego później, ale nie po tej stronie, tylko wtedy, kiedy będzie na zjeździe zaznaczonym na niebiesko. Tutaj z góry widzimy kolejkę gondolową i właśnie tu przy niej jest zjazd na stok niebieski. No i niestety, ale zjeżdżalnia jest zamknięta, nie działa. Bilet na nią na jeden zjazd kosztował 3 euro i otwarta była od 9 do 16, ale nie wiem, czemu teraz jest zamknięta. Nie działa w ogóle. Więc no niestety nikt nie może z tego skorzystać. Ostatnie metry dzielą nas od wejścia na samą górę, na tą górną platformę. I jesteśmy na samej górze. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście mamy tutaj na środku miejsce, taką siatkę, na którą można sobie wejść. Ja nie należę do tych odważnych, które będą z tego korzystały, ale na pewno tutaj wiele osób na to wchodzi i ma z tego frajdę. Jeżeli chodzi o widoki wokół, to wygląda to w ten sposób. Tak jak wspominałam, tu jest główna ta kolejka gondolowa, którą tu wszyscy wjeżdżają. Od dołu odkaz biletowych. Tutaj mamy stoki. Tutaj stoki czerwone. I oczywiście piękny widok na góry. I niestety, ale cały czas po stoku jeżdżą służby ratunkowe. Trzeba bardzo uważać. Już widzieliśmy dzisiaj niestety osoby, które miały wypadki, więc jest dosyć niebezpiecznie, mimo tego, że stok jest bardzo dobrze przygotowany. Na dole tutaj widzimy ścieżkę, którą przyszliśmy, wokół całą, no i piękne oczywiście widoczki. Widoki są fantastyczne, a my schodzimy na dół. Odnośnie cen tutaj, tak jak mówiłam, można kupić bilet łączony na dole na kolejkę gondolową razem z wieżą i na przykład rodzina 2+1 za takie wejście tutaj zapłaci 70 euro. Bezpośrednio od zejścia tutaj z wieży kierujemy się na lewo do wyjścia. Naturalnie będziemy przechodzić przez sklep z pamiątkami. Zaraz zobaczymy, jakie tam są ceny. Jest i sklep z pamiątkami.
Taka maskotka tutaj za 22,90. Taka maskotka tutaj za 24 euro. Co my tu mamy? Oczywiście mnóstwo różnych figurek. I tutaj mamy właśnie magnesy po 3,50. Otwieracze. Taki magnesik tutaj też za 3,50. Te są po 5. Ten kupimy dla Bartka. Tak, jest idealny. Takiego nie mamy, więc ten na pewno weźmiemy. Wychodząc ze sklepu z pamiątkami możemy tu wyjść na zewnątrz, ewentualnie po schodkach zejść do restauracji. Ja idę, zerknę, jak ona wygląda i co możemy tutaj dostać do jedzonka. Witają nas stroje góralskie i zaraz zobaczymy, co tu jest. Mały plac zabaw dla dzieci i tutaj mamy właśnie bufet. Tutaj bardziej alkohole i napoje do picia. Ludzi jest bardzo dużo. Tu mamy menu. Rosołek. To jest to samo menu, które tam właśnie na wejściu. Więc dobra. Gorącą herbatkę możemy sobie tu zrobić. Zimne napoje, jakieś ciasteczka. I tutaj mamy nuggetsy, kotlet schabowy. I mamy marzony ser w panierce za 9 euro. Tutaj jakieś ciacho. No i oczywiście tutaj również inne dania. Dobra. Idziemy teraz na zewnątrz. Okazało się, że ostatni zjazd kolejki jest o godzinie 15:30, więc niestety nie będziemy już mogli zjeść tutaj obiadu, ponieważ później nie zdążymy zjechać, bo jest już późno. Więc ja zjeżdżam teraz kolejką na dół, a Bartek sobie już pociśnie na nartach. I na tym będziemy kończyć, a Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!